aleja lipowa i kasztany na kobiercu z jesiennych liści. Kilka pni rozerwanych przez pioruny, spróchniałych, powykręcanych, ale jakże malowniczych w swej niedoskonałości. Świadkowie historii dworu oborskiego. Powoli wyłania się murowany dwór z mansardowym dachem i barokowymi kamiennymi obramowaniami okien i drzwi. Nad głównym wejściem herb rodu wielopolskich, stary koń. Przed dworem rozległy gazon. Po prawej stronie dawna stajnia, dalej oficyna z 30 pokojami, a wokół zachwycający park ze stawami i niezliczone ptasie towarzystwo. Taki obraz ukazywał się oczom przybywających tu licznie literatów. Przyjeżdżali od 1948 roku, kiedy to w majątku odebranym rodzinie hrabiów potulickich przez ówczesną władzę komunistyczną powstał Dom Pracy Twórczej imienia Bolesława Prusa w Związku Literatów Polskich. Zaczęło się od tego, że w grudniu 1947 Ewa Szelburg-Zarębina, Leopold Lewin i Aleksander Watt zredagowali pismo i namówili ówczesnego prezesa Związku Jarosława Iwaszkiewicza do podpisu i wysłania ministrowi kultury. A napisane było: jedną z najpilniejszych potrzeb życia literackiego jest posiadanie w najbliższej okolicy domu do pracy, gdzie literaci warszawscy mogliby wykroić 2-3 dni w tygodniu na pracę twórczą. Nie wątpimy, że dobroczynne tego skutki dla naszego piśmiennictwa wnet okazałyby się doniosłe. I stało się. Huczne otwarcie nastąpiło we wrześniu 1948 roku. Duch tego miejsca dawał natchnienie twórcom, w pięknych okolicznościach przyrody rozlegał się stukot maszyn do pisania i kwitło życie towarzyskie. Kogo tu nie było? Tuwim, Brzechwa, Gałczyński, Fidler, Maria Dąbrowska, Monika Żeromska, Tyrmand, Wankowicz, Białoszewski, Iwaszkiewicz, Słonimski, Chłasko, Andrzejewski, bracia Brandysowie, Głowacki, Julia Hartwig, Magdalena Samozwaniec, Różewicz, Jastrun, etc. Tu powstawały scenariusze filmowe. Na przykład Andrzejewski tworzył scenariusz do Niewinnych Czarodziei, których wyreżyserował potem Andrzej Wajda. Pisał także scenariusz na podstawie swojej książki Popiół i diament. Stąd wychodziły też przekłady z literatury obcej. Na skraju parku, pod ceglanym murem, stoi figurka Matki Boskiej, która pojawiała się w wielu wierszach. Ten raj dla pisarzy wyglądał trochę teatralnie, otoczony biedą gospodarstwa rolnego PGR. Wyrafinowane, barwne towarzystwo, stare komody, kredensy, porcelana, łabędzie na stawach, leżaki. Twórcy wspominają, że panowała tu nawet nieco groteskowa atmosfera. Miron Białoszewski nieco ironicznie opisuje to miejsce w wierszu Obory, gdzie dziś wszelcy i wszaflorcy literaci. Obory, gdzie dziś wszelcy i wszaflorcy literaci, dostała szwagierka Sobieska za erotyczną karę. W błota, komary, krowy, chlub, pałac, cyk, brama w 2 szpice, rzęsy zapuszczone, flora czy coś, stanie krowiej drogi, dziędziania, wstaje. I co? W latach 50. dość powszechne były stypendia na napisanie tzw. produkcyjniaka, czyli powieści lub filmu sławiącego wielką przebudowę kraju w duchu socjalizmu. Polska Ludowa i rosnące fabryki, kopalnie, plan 6-letni, trud robotniczy, walka z burżuazją, sojusz robotniczo-chłopski. Tak było aż do odwilży w 56. I tacy stypendyści przybywali też do Obór, próbując coś z siebie wykrzesać. Krystyna Kolińska w swojej książce Parnas w oborach wspomina to tak. Izabela Czajka-Stachowicz męczyła się tak dalece, że dla natchnienia wąchała paryskie perfumy, a mimo to nic nie mogła z siebie wydusić. Kajała się więc przed władzami związku. Zgodnie z ustaleniami pojechałam do kopalni, ale nie mogę na razie dać sobie rady z powierzonym mi zaszczytnym zadaniem. Mam już pomysł na tytuł – Węgiel i tęcza. Dzień w dzień próbuję pisać, ale na razie nie wychodzi. Bardzo się tym męczę, bardzo. Proszę o zrozumienie i cierpliwość. Na pewno nie zawiodę. A jakie zwyczaje panowały w Domu Pracy Twórczej? W pałacowej jadalni obowiązywała hierarchia ważności przy zajmowaniu stolików. Goście byli sadzani stosownie do ważności swojej osoby, pod względem dorobku i kontaktów towarzyskich. Był stół Słonimskiego i stół Andrzejewskiego. Stół pod zegarem był lepszy od stołu pod hetmanem.
Gałczyński uważał, że czas posiłku to najstosowniejsza chwila, by całe literackie towarzystwo zabawić. W jadalni wstawał od stołu i w zależności od nastroju wygłaszał magiczne lub absurdalne przemówienie, wspomina poetka Julia Hartwig i opisuje dalej. To był przełom lat 40. i 50., kiedy Gałczyński wypalił na całą salę: Dzierżyński was a little leftist, czyli Dzierżyński był trochę lewicowy, po czym najspokojniej w świecie wróciło do obiadu. Wszyscy pochylili się nad talerzami i zaczęli szybko zajadać, by jak najwcześniej opuścić stołówkę. Większość pisarzy po nocnych spotkaniach, debatach, rozrywce lub pracy spała długo, dlatego panował zwyczaj, że śniadanie przynoszono do pokoi. Wczesnym porankiem zrywał się jednak do pisania Konstanty Ildefons Gałczyński i sumiennie pracował przez kilka godzin, bo jak mawiał, kasa to jest miejsce święte. Przed kolacją Antoni zapraszał nas na maleńki kieliszek whisky. Potem szliśmy razem do jadalni i bywało siadaliśmy przy jednym stoliku. Poziom jadłospisu wybitnie podniósł Jan Brzechwa, który był znanym smakoszem. Bywały tam nawet raki, opowiada Julia Hartwig. Igor Neverly wpisał w księdze gości: zawsze i wszędzie sławić będę tutejszą kuchnię, przytulność i rozkosze kontemplacji z wędką nad stawem. Wolne chwile towarzystwo spędzało w parku, na spacerach i łowiąc też czasem ryby, które potem przygotowywała pałacowa kuchnia. Panie często wylegiwały się na leżakach, nie stroniąc od plotek i ploteczek. Panowie zaś przechadzali się wokół gazonu. Okrążenie go nazywano jednym brandysem, od nazwiska pisarza, wynalazcy tutejszej formy odpoczynku. Wieloletnia pracownica ośrodka Teresa Marciniak, która spędziła tu 37 lat, opowiedziała o swoich porannych spotkaniach z Janem Brzechwą. Jak jechałam do pracy na 7 rano, to pan Brzechwa w trawie się w slipeczkach tarzał, w rosie. Mówił, że to zdrowie. Dziwowałam się zawsze, że to niemożliwe. Pani Teresko, mawiał, trzeba się wytarzać. Powszechnie wiadomym jest, że nie stroniono tu od alkoholu, a umiarkowane picie postrzegane było jako naznaczenie grzechem pierworodnym. Tak swoje początki opisał Janusz Głowacki. Do pałacyku przyjechałem z Grochowiakiem Nyską, która raz na jakiś czas dowoziła pisarzy ze Związku Literatów. Byłem pod wielkim wrażeniem, bo Grochowiaka szczerze podziwiałem i podziwiam. Postanowiłem pisać od rana do nocy. Staszek taszczył ciężką walizkę. Aha, myślałem, zabiera tyle książek i rękopisów, też zapowiada mu się charówka. Potem Grochowiak otworzył bagaż. Były tam pedantycznie poukładane przeróżne butle, butelki i buteleczki. Staszek Grochowiak, niezależnie od tego, ile wypił, wysławiał się w sposób wyszukany. Kiedyś nocą zobaczyłem, że w piżamie i eleganckim czarnym kapeluszu wydaje polecenia ryjącemu w klombie psu. Proszę natychmiast zaprzestać i wracać. To właśnie Grochowiak ocalił hrabiowską lokomobilę, nieco już ograbioną, która stanęła przy podjeździe, a obecnie można ją podziwiać w Parku Zdrojowym. Przytargał ją kiedyś z PGR-u przy pomocy Zbyszka Jerzyny i Janusza Krasińskiego. Zaprzęgli do niej państwowego konia, za co musieli chłopu postawić litr wódki i 4 piwa. Niektórzy uważali, pisze Głowacki, że w oborach się tylko pije. Pamiętam, że w pałacu pracowaliśmy z Markiem Piwowskim nad Ja się do polityki nie mieszam, scenariuszem zatrzymanym potem przez cenzurę. Dyktowaliśmy archiwistce z kultury, Dance Stawskiej. Dzień był piękny, postanowiliśmy przenieść się do parku. Wytaszczyliśmy na zewnątrz krzesła, stolik i maszynę do pisania. Wtem z krzaków wychylił się redaktor naczelny moczarowskiego pisma Barwy. Śledził nas przekonany, że idziemy w plener go żałkować, a maszyna to tylko kamuflaż. Julia Hartwig tak wspominała tamten czas. Do obór uciekaliśmy przed PRL-em. Przez lata dawały nam oddech. Tam spotykały się osobowości, dobrotliwo elegancki Jan Brzechwa, cięty i wyrafinowany Antoni Słonimski oraz ironiczna w dawnym przedwojennym stylu pani Magdalena Samozwaniec. Dorożka, którą z początku przywożono gości ze stacji kolejki w Konstancinie Jeziornej, okrążała klomb i zatrzymywała się przed gankiem. Powoził nią pan Józef. Człowiek może niezbyt lotny, ale za to bardzo oborom oddany. Dorożkę ciągnął konik, którego Konstanty Ildefons Gałczyński nazwał Pomidorem.
Długie miesiące spędzał w domu pracy twórczej Jerzy Andrzejewski. Pracował tu nad wieloma książkami, m.in. nad Miazgą, i tak wspomina go Julia Hartwig. Andrzejewskiego cechował pedantyzm. Zawsze zajmował pokój numer 5, bo to był wówczas jedyny pokój z łazienką. Często zapraszał do siebie mnie i Artura Międzyrzeckiego, mojego męża. Podczas wizyt ze zdumieniem zauważyłam, że na biurku, przy którym Andrzejewski pracował, panował zawsze idealny porządek. W czasie rozmowy zdarzało mu się polerować blat szmatką. Jerzy łatwo poddawał się nastrojom. Na przemian popadał w depresję lub euforię. Bywał szalenie towarzyski, by potem na długi czas zamknąć się w pokoju. Niezwykle barwną postacią był tam Marek Chłasko, który wymyślał scenki, odgrywając je potem. Jedną z nich opisał Tadeusz Konwicki w książce Kalendarz i klepsydra. Animował nas tam i czarował w pełni sił, w sztosie natchnienia, w pierwszym kroku przez chmury. Jednego wieczoru zniknął nagle i nikt nie wiedział, kiedy zniknął i na jak długo zniknął. Nazajutrz rano zjawił się zapłakany, roztrzęsiony, złamany nieszczęściem. Umarła mu w nocy córeczka. Wszystkie panie, wszystkie literatki ówczesne podniosły lament. Zrobił się ogromny ruch w oborach. Zaczęła się okropna bieganina, trzaskanie drzwiami, spazmatyczne szepty. Ktoś leciał z walerianą, ktoś biegł z setką czystej, ktoś rozpoczynał dyżur przy nieszczęśliwcu. Później ruszyłem obejrzeć Marka, trochę skonfundowany intensywnością obrzędu. Siedział na ganku z opuszczoną głową, zamarły w geście rozpaczy i rezygnacji. Wokół niego psykały panie, nawołując się w ten sposób do stosownej ciszy. Marek podniósł głowę i spojrzał mi w oczy przez grube łzy. I już wiedział, że ja wiem, że on wie, że to nieprawda. I przez te wielkie niebieskie łzy zobaczyłem w jego oczach żal do mnie, bolesną pretensję, że przez zwykłą małostkowość, przez drobnomieszczańską małoduszność nie stać mnie na podjęcie gry, na śmiałe i pełne ryzyka wstąpienie w zaczarowany krąg boleśnie pięknych urojeń, dramatycznie wzniosłych zwitów. W oborach zaczęła się też podobno aktorska kariera Jana Himilsbacha. Był palaczem i poproszono go, żeby wyczyścił kamienie w bramie wjazdowej, bo z zawodu był kamieniarzem. Podczas tego zajęcia spotkała go ekipa filmowa i tak ich zafascynował, że wzięli go do filmu, a potem przyjeżdżał już tutaj jako artysta. Miron Białoszewski zaczął bywać w oborach od 1976 roku. Słynął ze swoich nocnych wędrówek, na przykład na pobliski cmentarz w Słomczynie. Aż pewnego razu został wzięty za stróża nocnego. Poproszono go o pomoc w spłoszeniu osób okradających lokalny sklep. To nowe życiowe doświadczenie ujął w wierszu Kradzież na jesiennych wczasach i we fragmencie swojego tajnego dziennika. Wczasy, północ. Opowiadam sen z nożami. Wychodzę na drogę, jakiś cień się plącze. Niepewność z odbiciem. Panie, sklep okradają. Ja, gdzie? Widzi pan? Widzę. Podszedłem, a oni kamieniem. Słyszy pan, jak piłują? Słucham. Piłują. Piłują, krzyczę. Kto tam piłuje? I oni nie dają se przerwać, cień do mnie. Pan jest tu stróżem. Niech pan, ja nie tutejszy. Niech pan zrobi alarm, ja poczekam. Staję, ja idę do swoich. Śpią, budzę, sklep okradają. To trzeba dzwonić. Nie ma jak. Iść do pokojowej. Gdzie? Nie wiemy. Na komisariat. Do miasteczka? No tak, i to prędko. W dodatku brać udział w sprawie. A co tam do kradzenia jest w tym sklepie? Dżemy. To może oni głodni, pewnie podpici. A kasa na noc biorą. To po co oni piłują? Podpici. Wódki tam nie ma. Jest piwo. A, to piwo. To pewnie ci z warsztatów obok. Potem naprawią te kraty i jeszcze zarobią. A to niech sobie to piwo wezmą. I ja tak myślę. Idź spać. I fragment z dziennika. W zeszłym roku na jesieni wyszedłem o 12 w nocy na spacer na róg Czarnej Drogi i Kocich Łbów. Była zupełnie błotnista czarna noc. Zacząłem iść po Kocich Łbach w stronę obór z krowami i sklepiku. Z jedynym światełkiem, bo tak to ciemno.
Idę, a tu jedno z drzew zaczyna iść naprzeciwko. Nie wiem, czy idzie do przodu, czy do tyłu. Staję, wracam się, znów idę naprzód. A ten, co nie był drzewem, szedł to w bok, to w tył, to naprzód. Postanowiłem iść naprzeciwko, nie uciekać. Zachciało im się piwa, a to niech okradają sklep. Zabiorą im piwo, a potem sobie jeszcze dorobią dorabianiem tych upiłowanych przez siebie kłódek. Bo na pewno oni są z tego PGR-u tutaj, obok. Jednak jak się rano okazało, nie okradli sklepu tutejszego. Widocznie ich spłoszyliśmy z tym chwiejnym po ciemku. Poszli do wsi obok i tam okradali, ale ich przy tym nakryli. Tak bardzo związany z oborami Antoni Słonimski, który napisał w jednym z felietonów „Bóg mi powierzył humor Polaków”, zmarł 4 lipca 1976 roku w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym w pobliżu Domu Pracy Twórczej, do którego zmierzał. Bywalcy obór dzielili się na zwolenników władzy komunistycznej i jej przeciwników. Od 1961 roku przyjeżdżał tu dziennikarz Bogdan Tomaszewski, który dostał propozycję napisania reportaży z Olimpiady Rzymskiej dla Przeglądu Kulturalnego i prowadzenia stałego felietonu. Tak mówił o panujących tam relacjach. Pani Magdalena Samozwaniec była prawdziwą damą. Powiedziałbym damą ostrą. Cudownie, ale i autoironicznie wspominała rodzinny dom Kossaków. Bezlitośnie szydziła z PRL-owskiej rzeczywistości i ówczesnych szarych eminencji. Gdy wypatrzyła z ganku Zofię Bystrzycką, weterankę szlaku Lenino-Berlin, komunikowała wszystkim: o, idzie pochucznica Bystrzycka. W stanie wojennym Związek Literatów był zawieszony, ale Ośrodek Pracy Twórczej w Oborach działał. Dochodziło tu do zadziwiających spotkań, na przykład redakcja podziemnego pisma Wyzwanie, przygotowując kolejny numer, spotkała się przypadkiem z redakcją tygodnika wojennego, która także przygotowywała materiały do druku. Obory były Mekką dla starszej generacji pisarzy. Książki, felietony kończyli często słowami „pisane w oborach”. W 2015 roku dwór wraz z parkiem odzyskała prawowita właścicielka Teresa Potulicka-Łatyńska, a Dom Pracy Twórczej zamknięto 30 listopada 2015.